Cześć, to Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Go, jego, niego, kiedy używać tych form. Przygotowałam dla Was 2 lekcje na ten temat. Dzisiaj będę mówić o formach go i jego, a za tydzień będzie dostępna lekcja o formie niego. Te 3 formy to są formy zaimka on i zaimka ono, ale te 2 lekcje, ta dzisiejsza i ta, która będzie dostępna za tydzień, będą tylko o formach zaimka on. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej lekcji taka jak ta i więcej materiałów do nauki języka polskiego zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Zaczynamy lekcję. Najpierw opowiem Wam o tym, kiedy używamy formy go, a potem opowiem Wam o formie jego. Forma go to jest forma biernika i dopełniacza. Jeśli nie wiesz, co to jest biernik, dopełniacz, co to są przypadki, może słyszałaś, co to są przypadki, ale nie rozumiesz, o co chodzi, to koniecznie obejrzyj mój filmik, w którym opowiadam o tym, co to są przypadki, co to jest biernik, co to jest dopełniacz. Generalnie mówię o tym, kiedy używamy różnych form słów w języku polskim. Link do tej lekcji jest w opisie i powinien być też tutaj. Posłuchajcie przykładów z formą go. Lubię go, nie lubię go. Widziałam go wczoraj, nie widziałam go wczoraj. Masz telefon? Mam go. Masz telefon? Nie mam go. Kupiłeś nowy komputer? Tak, kupiłem go. Kupiłeś nowy komputer? Nie, nie kupiłem go. Po tych czasownikach mamy formę go. Dlaczego mówiłam wersje pozytywne i wersje negatywne? Bo wersje pozytywne gramatycznie są zbiernikiem, a wersje negatywne gramatycznie są z dopełniaczem. Tutaj to nie ma znaczenia, bo mówimy lubię go, nie lubię go, ale to będzie miało znaczenie na przykład w zaimku ono albo ona. Ono. Lubię je, nie lubię go. Ona. Lubię ją, nie lubię jej. Ale jeśli mówimy o zaimku on, to i w bierniku, i w dopełniaczu po tych czasownikach mamy formę go. W przykładach podałam Wam 5 czasowników, ale jest ich więcej. Możecie zobaczyć je tutaj. Nie są to wszystkie czasowniki, ale te, które są najważniejsze. Mój pierwszy przykład to lubię go, ale oczywiście wszystkie formy czasownika lubić, polubić łączą się z formą go. Na przykład lubiłam go, lubiliśmy go, polubiliśmy go i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze ważną rzeczą jest to, że
forma go może być po czasowniku, a może być przed czasownikiem. Posłuchajcie przykładów. Lubię go, bardzo go lubię. Raczej nie jest możliwe, nie jest naturalne, żeby forma go była na końcu zdania, jeśli zdanie ma 3 słowa albo więcej. Jeśli zdanie ma 2 słowa, lubię go, to go musi być na drugim miejscu, bo absolutnie nie może być na początku zdania. Lubię go. To jest jedyna opcja. Nie ma opcji, żeby powiedzieć go lubię. Nie ma takiej opcji. Ale jeśli w zdaniu mamy 3 słowa, na przykład bardzo go lubię, to naturalnie brzmi, jeśli go nie jest na końcu. Bardzo go lubię, a nie bardzo lubię go. Nawet muszę intensywnie myśleć, żeby powiedzieć takie zdanie. Więc jeszcze raz, forma go nigdy nie jest na początku zdania, a jeśli zdanie ma 3 słowa albo więcej, nie jest raczej na końcu. Gramatyka polska jest dla Ciebie trudna? W takim razie zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie moje nauczycielki wytłumaczą Ci wszystko krok po kroku. Link jest w opisie. I jeszcze raz, formy go używamy z niektórymi czasownikami w wersji pozytywnej i wtedy to jest biernik, i w wersji negatywnej i to wtedy jest dopełniacz. Ale tylko z dopełniaczem łączą się inne czasowniki i to są takie czasowniki jak na przykład szukać, poszukać, słuchać, posłuchać i Wy posłuchajcie przykładów. Gdzie jest mój telefon? Szukam go już 10 minut. Słucham go, bo lubię jak śpiewa. Tęsknię za Adamem, brakuje mi go. Używasz tego długopisu? Tak, używam go. Z tymi czasownikami też używamy formy go. To jest gramatycznie dopełniacz. Tych czasowników jest trochę więcej. Tutaj dodam jeszcze 3 i zapamiętajcie, że z tymi czasownikami, ze wszystkimi formami tych czasowników używamy formy go. A kiedy używamy formy jego? Z tymi samymi czasownikami, z którymi używamy formy go, ale w specjalnych sytuacjach. Posłuchajcie przykładów. Jego nie znam. Adama znam. Jego lubię, ale Adama nie lubię. Jego nie znam bardzo dobrze. Formy jego używamy, kiedy to jest pierwsze słowo w zdaniu. Mówiłam Wam, że słowo go, forma go nie może być na początku zdania, a jeśli chcecie zacząć zdanie od tej formy, to wtedy musimy mieć jego. Jego znam, jego lubię. Albo jego nie znam, jego nie lubię. Zwykle, kiedy używamy formy jego, to podkreślamy, że jego lubię, a nie kogoś innego. Jego nie znam, a nie kogoś innego. To jest taka emfaza. Ale po drugie, możecie używać też formy jego nie na początku zdania,
ale jeśli chcecie podkreślić, że jego znam, jego lubię, a nie kogoś innego. Na przykład najbardziej lubię jego. To znaczy forma jego daje nam informację, że podkreślamy, że jakąś osobę lubimy, znamy i tak dalej, a nie inną osobę. I to słowo może być w różnych miejscach w zdaniu. A jeśli chcecie zacząć zdanie od formy słowa on, to nie może to być forma go, musi to być forma jego. Posłuchajcie następnych przykładów, bo jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy używamy formy jego. Widziałam i jego, i ją. Szukałam jego, ciebie i Karoliny. Nie brakuje mi ani was, ani jego. Używamy formy jego, kiedy mówimy o minimum 2 osobach i kiedy mamy albo 2 zaimki, na przykład i jego, i ją, albo zaimek i rzeczownik, na przykład jego i Karoliny. Wtedy musimy mieć formę jego. Nie mówimy szukam go i Karoliny. Nie, mówimy szukam jego i Karoliny. Nie mówimy szukam i go i jej, mówimy szukam i jego i jej. Podsumowując, formy jego używamy w 3 sytuacjach. Po pierwsze, na początku zdania. Po drugie, kiedy mamy emfazę, kiedy chcemy podkreślić, że jego znam, a nie kogoś innego. I po trzecie, kiedy mówimy o minimum 2 osobach i mamy 2 zaimki albo zaimek i rzeczownik. Ale uwaga, słowo jego ma też trochę inne znaczenie. Posłuchajcie jeszcze kolejnych przykładów. To jest Kacper, a to jego mama, jego tata, jego siostra i jego brat. Tutaj jego znaczy his. W poprzednich przykładach jego znaczyło him. Jego lubię, jego nie znam, szukam i jego i ciebie. W tych przykładach to znaczy him. A w przykładzie z Kacprem to jest Kacper, jego mama, jego tata, jego siostra, jego brat. To znaczy his. To jest słowo podobne do mój, moja, moje, twój, twoja, twoje. Więc uwaga, słowo jego ma 2 znaczenia w języku polskim. A jeśli nie wiecie, kiedy używać mój, moja, moje, jego, jej, nasz, wasz, to mam na ten temat filmik. Link do niego jest tutaj i też w opisie filmu. No dobrze, to wiecie już, kiedy używamy formy go, a kiedy formy jego. W następnej lekcji nauczycie się, kiedy używamy formy niego. Zapraszam. A jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to też zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Bardzo polecam mój kurs Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziesz czuć się komfortowo rozmawiając z Polakami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!